Umayanatimirandasya Janaganasalakayam Chakshusmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upakaramaya Dadatvisha Parantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Varakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagadatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Scha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vila Vineshwari Vishwavana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpaturu Bhascha Kripasinu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So we're at text 28, Canto 1, Chapter 13, Dhritarashtra quits home. You can translate. Our translator's not here. And Duleka, who's translating? Katamrita. Katamrita. So Nandatula, you gonna translate? Induleka, jak coś, to ja mogę spróbować. Poczekaj, może Kamaleś Prabhu. A słychać mnie teraz? Tak, czy ty możesz tłumaczyć, bo Katamrita zaginęła? To na razie mogę, okej. Okej. Text 28. Ato dichim disham jatu shvaya agyata katir bhavan ito vyak prayasha kala humsam guna vikarshanaha. Please therefore leave for the north immediately without letting your relatives know, for soon that time will approach which will diminish the good qualities of men. Czytamy Śrimad Bhagavatam, pierwszy kanto, rozdział 13, tekst 28. Proszę cię zatem, natychmiast udaj się na północ, nie powiadamiając swoich krewnych, albowiem wkrótce przyjdzie ten czas, który zmniejszy dobre cechy ludzi. Purport: one can compensate for a life of frustration by becoming a dhira or leaving home for good without communicating with relatives. And Vidura advised his eldest brother to adopt this way without delay, because very quickly the age of Kali was approaching. A conditioned soul is already degraded by the material association, and still, in the Kali Yuga, the good qualities of a man will deteriorate to the lowest standard. He was advised to leave home before Kali Yuga approached, because the atmosphere which was created by Vidura, his valuable instruction on the facts of life, would fade away due to the influence of the age, which was fast approaching. To become Narottam, a first-class human being, depending completely on the Supreme Lord Sri Krishna, is not possible for any ordinary man. It is stated in Bhagavad Gita 7:28 that a person who is completely relieved of all taints of sinful acts can alone depend on the Supreme Lord Sri Krishna, the personality of Godhead. Dhritarashtra was advised by Vidura at least to become a dhira in the beginning, if it were impossible for him to become a sannyasi or a narottama. Persistently endeavoring on the line of self-realization helps a person to rise to this condition of narottama from the stage of a dhira. The dhira stage is attained after prolonged practice of the yoga system, but by the grace of Vidura, one can attain this stage immediately, simply by willing
to adopt the means of the Dhira stage, which is the preparatory stage for sannyas. The sannyas stage is the preparatory stage for Paramahansa, or the first grade devotee of the Lord. Znaczenie, ktoś może skompensować swoje pełne frustracje życie przez zostanie Dhira, czyli opuszczenie domu na dobre bez powiadomienia krewnych. I Vidura poradził swojemu starszemu bratu, aby przyjął tę drogę bez zwłoki, ponieważ wielkimi krokami zbliża się wiek Kali. Uwarunkowana dusza jest już zdegradowana przez obcowanie z materią, a w Kali te dobre cechy człowieka będą się jeszcze zmniejszać do najniższego standardu. I teraz to otrzymał radę, aby opuścić dom przed nadejściem Kali Yugi, ponieważ atmosfera, która została stworzona przez Vidurę, jego cenne instrukcje o prawdach życia osłabną z powodu wpływu wieku, który nadchodził szybko. Stanie się Narottama, czyli pierwszej klasy ludzką istotą całkowicie zależną od najwyższego Pana Shri Kryszny. Nie jest możliwe dla zwykłego człowieka. W Bhagavad Gita 7.28 zostało oznamione, że jedynie osoba, która jest całkowicie wolna od wszystkich skaz grzechu, może polegać na najwyższym Panu Shri Krysznie, osoby Boga. Vidura poradził Dhritarashtrze, aby na początek stał się przynajmniej Dhira, jeśli stanie się Sannyasinem czy Narottamą. Było dla niego niemożliwe. Ze stadium Dhira do Narottama można wznieść się przez wytrwały wysiłek na płaszczyźnie samorealizacji. Stadium Dhira jest osiągane po długotrwałej praktyce systemu jogi, ale przez łaskę Vidury można osiągnąć ten stan natychmiast po prostu przez pragnienie przyjęcia środków do stadium Dhira, które jest przygotowawczym stadium do sannyasy. Stadium sannyasy jest zaś etapem przygotowawczym do stanu Paramahamsy, czyli bycia pierwszorzędnym bhaktą Pana. So one interesting point how Prabhupada is mentioning that Vidura, his association, created an atmosphere which was valuable for us to understand the facts of life. Tutaj śla Prabhupada porusza ważny punkt, że towarzystwo Vidury stworzyło atmosferę, która pomaga nam zrozumieć te najważniejsze punkty życia. So in the same way, Srila Prabhupada, on the level of Vidura, he is creating an atmosphere that everyone can quickly attain pure devotional service. I tak samo śla Prabhupada, który jest na tym samym poziomie co Vidura, także stwarza tę atmosferę, dzięki której każdy może pełnić czystą służbę oddania. But still, it's not easy. We see practically that many Prabhupada's disciples weren't able to finish in this life, but still the opportunity is there and results are coming. Ale widzimy, że to nie jest to takie łatwe. Tak jak wielu uczniów śla Prabhupada nie było w stanie dokończyć tego w tym życiu, ale jest przez cały czas taka możliwość i pojawią się na pewno rezultaty. And not only was Prabhupada doing it for the time he was here, but because he's left us these books, we can expect that this movement will continue for the next 10,000 years. I Prabhupada nie tylko stwarzał tę atmosferę, gdy był tu na ziemi, ale także poprzez swoje książki możemy mieć pewność, że ten ruch będzie trwał przez następne 10 000 lat. But because we're at the very beginning of that 10,000 years, we may not see it, but it's a fact. I może dlatego, że jesteśmy na początku tych 10 000 lat, tego nie widzimy jeszcze, ale taki jest fakt. Just like in the very beginning, the Christians couldn't see that their movement would be so widespread. Tak jak na początku chrześcijanie nie byli w stanie tego dostrzec, jak bardzo rozszerzy się ten ich ruch. So Srila Prabhupada has already established this movement all over the world, practically every country. Prabhupada's books are there and Prabhupada's followers are there. So it's just a question of time until people see more and more that this is the predicted spiritual movement for the age. I Śla Prabhupada już ustanowił ten ruch na całym świecie. Są tam jego książki, są jego uczniowie, są osoby, które podążają i to jest jedynie kwestią czasu,
zanim ten ruch stanie się takim wyznacznikiem najważniejszych spraw religijnych w tym wieku. Because Chaitanya Mahaprabhu is giving us such a wonderful thing, devoid of any imperfections. Ponieważ Chaitanya Mahaprabhu dał nam tak wspaniałą rzecz, która jest pozbawiona wszelkich niedoskonałości. We just have to take it and first of all qualify ourselves, and then naturally others will be inspired to follow it. Jedynie musimy to podjąć i być chętni, żeby to podjąć, i wtedy inni także będą chętni przyznać kwalifikacje, by także to podjąć. So the fact that many leading devotees fell down, that is not actually so surprising, because we're being expected to come to the highest stage very quickly. I to, że wielu wiodących wielbicieli upadło, to nie jest bardzo zaskakujące, ponieważ my nie oczekuje się, że od razu dojdziemy do tego stanu doskonałości. Here Prabhupada is saying to become a Narottama, or a first-class human being, depending completely on the Supreme Lord Sri Krishna, is not possible for an ordinary man. Tutaj się Prabhupada mówi, że stanie się Narottama, czyli pierwszej klasy ludzką istotą całkowicie zależną od najwyższego Pana Shri Krishny, nie jest możliwe dla zwykłego człowieka. So not so easy to be an extraordinary person, because we're born in this condition and this is our habit all the whole life. I to nie jest czymś takim prostym, by być taką nadzwyczajną osobą, ponieważ narodziliśmy się w tym uwarunkowanym stanie życia i tak żyjemy przez cały czas. But we have that chance if we take it seriously. We have the Guru is there. Srila Prabhupada is the Acharya. We have the association of saintly people. We have the Shastra, this Bhagavatam and Bhagavad Gita, Prabhupada is quoting. So everything is favorable, but we have to take it. I mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego rozwoju. Jest tam Śrila Prabhupada, mamy guru, mamy siastra, mamy osoby, które podążają, i wszystko już mamy na miejscu. And we don't have to change our position. We don't have to go to outside like Vidura is recommending here, but we can remain in the house and still make tangible spiritual progress. My nie musimy zmieniać swojej sytuacji, nie musimy udawać się na zewnątrz, tak jak tu doradza Vidura. Możemy pozostać na miejscu i robić dobry, stały postęp. Text 29. Evam Raja Vidur Nanujena Pragya Chaksu Borita Ajamdidaha Chitvasvase Sun Sneha Pasandamanino Nishchakrama Rama Bhartri Sandarsita Dviva. Thus, Maharaj Dhritarashtra, the Saikan of the family of Ajamita, firmly convinced by introspective knowledge, Pragya, broke at once the strong network of family affection by his resolute determination. Thus, he immediately left home to set out on the path of liberation, as directed by his younger brother, Vidura. Tekst 29. Tak oto Maharaja Dhritarashtra, potomek rodu Ajamitry, mocno przekonany przez wiedzę introspektywną Pragya, od razu zerwał mocną sieć rodzinnego uczucia przez swoją zdecydowaną determinację. Tak oto natychmiast spuścił dom, aby wejść na ścieżkę wyzwolenia, tak jak zostało mu to wskazane przez jego młodszego brata Vidurę. So now Prabhupada is giving us a nice purport, describing his own life and how he was fortunate to have association of the pure devotees. I teraz będziemy czytać wspaniałe znaczenie Śrila Prabhupada, gdzie on opisuje swoje własne życie, jak on także miał szczęście w swoim życiu spotkać czystego wielbiciela. And he's offering to everyone the same opportunity. I oferuje każdemu z nas tą samą możliwość.
Report, Lord Chaitanya Mahaprabhu, the great preacher of the principles of Śrimad Bhagavatam, has stressed the importance of association with sadhus, pure devotees of the Lord. He said that even by a moment's association with a pure devotee, one can achieve all perfection. We are not ashamed to admit that this fact was experienced in our practical life. Were we not favored by his divine grace, Śrimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, by our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept this mighty task of describing Śrimad Bhagavatam in English. Go ahead. Znaczenie. Pan Śri Chaitanya Mahaprabhu, wielki głosiciel nauk Śrimad Bhagavatam, podkreślał znaczenie towarzystwa sadhów, czystych bhaktów Pana. Powiedział on, że nawet przez chwilę takiego towarzystwa z czystym bhaktą można osiągnąć wszelką doskonałość. Nie wstydzimy się przyznać, że tego faktu doświadczyłem w swoim praktycznym życiu. Gdybym nie został obdarzony łaską przez jego boską miłość Śrimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswamiego Maharadża w czasie naszego pierwszego, zaledwie kilkuminutowego spotkania, nie byłbym w stanie podjąć się tego wielkiego zadania opisania Śrimad Bhagavatam po angielsku. So Prabhupada is not being artificially humble. He's recognizing that only by the mercy of his guru that he's been able to take on this service of broadcasting the message all over the world. Śrila Prabhupada tutaj nie jest w sztuczny sposób pokorny. On przyznaje szczerze, że jedynie dzięki łasce swojego mistrza duchowego guru był w stanie szerzyć ten przekaz na całym świecie. Without seeing him at that opportune moment, we could have become a very great business magnate, but never would have been able to walk the path of liberation and be engaged in the factual service of the Lord under the instructions of his divine grace. And here is another practical example by the action of Vidura's association with Dhritarashtra. Maharaj Dhritarashtra was tightly bound in a network of material affinities related to politics, economy, and family attachment. And he did everything in his power to achieve so-called success in his planning projects. But he was frustrated from the beginning to the end, so far as material activities were concerned. And yet, despite his life of failure, he achieved the greatest of all success in self-realization by the forceful instructions of a pure devotee of the Lord, who is the typical emblem of a sadhu. Okay. Gdybym go nie spotkał w tym szczęśliwym momencie, mógłbym zostać wielkim człowiekiem interesu, ale nigdy nie byłbym zdolny kroczyć ścieżką wyzwolenia i być zaangażowany w prawdziwą służbę dla Pana według instrukcji Jego boskiej miłości. I tutaj jest następny praktyczny przykład oddziaływania towarzystwa Vidury na Dhritarashtrę. Maharaja Dhritarashtra przez sieć materialnych koligacji był mocno związany z polityką, ekonomią i rodzinnym przywiązaniem. Zrobił on wszystko, co w jego mocy, aby jego plany zakończyły się tak zwanym sukcesem. Ale wszystko, co się tyczyło jego materialnych przedsięwzięć, zostało zniweczone od początku do końca. A jednak pomimo swoich życiowych porażek osiągnął on największy ze wszystkich sukcesów samorealizacji. Dzięki skutecznym instrukcjom czystego bhakty Pana, który jest symbolem sadhu. So in the same way, Srila Prabhupada's instructions are forceful. I w ten sposób te instrukcje Śrila Prabhupada są bardzo pełne siły. He asked me to take sannyas when I was 29 years old. On poprosił mnie, by przyjął sannyasę, gdy miałem 29 lat. And I said, but Prabhupada, I don't know if I'm qualified. A ja powiedziałem Śrila Prabhupada, ale nie wiem, czy jestem kwalifikowany. Then he immediately said, oh, you want to be married? On od razu się spytał, to chcesz się ożenić? I said, no, Srila Prabhupada. Ja powiedziałem, nie, Śrila Prabhupada. Then he commanded me, he said, then you must take sannyas. Wtedy tak mi rozkazał, to musisz przyjąć sannyasę. So it was similar that without that command, I could have never been able to be a traveling preacher and have so many disciples. I bez takiego rozkazu nie byłoby dla mnie możliwe, bym mógł być podróżującym, nauczającym jak teraz i mieć tak wielu uczniów. The scripture enjoined, therefore, that one should associate with sadhus only, rejecting all other kinds of association. And by doing so, one will have ample opportunity to hear the sadhus who can cut to pieces the bonds of illusionary affection in the material world
It is a fact that the material world is a great illusion because everything appears to be tangible, to be a tangible reality, but at the next moment evaporates like the dashing foam of the sea or a cloud in the sky. The cloud in the sky undoubtedly appears to be a reality because it rains, and due to rain, so many temporary green things appear. But in the ultimate issue, everything disappears, namely the cloud, the rain, the green vegetation, all in due course. But the sky remains, and the varieties of sky or illumination also remain forever. Similarly, the absolute truth, which is compared to the sky, remains eternally, and the temporary cloud-like illusions come and go. Foolish living beings are attracted by the temporary cloud, but intelligent men are more concerned with the eternal sky with all its variegatedness. Dlatego Pisma Święte gorąco polecają, abyśmy obserwowali jedynie sadu, odrzucając wszelkiego rodzaju inne towarzystwo. A czyniąc tak, będziemy mieli wystarczająco dużo sposobności słuchać sadu, którzy mogą począć na kawałki więzy przywiązać w tym materialnym świecie. Jest faktem, że materialny świat jest wielkim złudzeniem, ponieważ wszystko wydaje się być dotykalną rzeczywistością, ale w następnej chwili znika jak piana na morzu czy chmura na niebie. Chmura na niebie niewątpliwie wydaje się być rzeczywistą, ponieważ daje deszcz i dzięki deszczowi pojawia się tak wiele tymczasowych zielonych rzeczy. Ale ostatecznie wszystko znika, mianowicie chmura, deszcz i zielona wegetacja. Wszystko w odpowiednim czasie. Ale niebo pozostaje i różnorodności nieba, czyli ciała świetne również pozostają na zawsze. Podobnie absolutna prawda, która jest porównywana do nieba, pozostaje wiecznie, a tymczasowa chmura podobna złudzeniu przychodzi i odchodzi. Głupie żywe istoty są przyciągane przez tymczasowe chmury, ale ludzie inteligentni bardziej troszczą się o wieczne niebo z jego wszelką rozmaitością. Text 30. Patim prayantam subalasya putri pativrata chanu jagama sadvi Himalayam nasta danda parasam manasvinam eva satsam praharaha. Translation: The gentle and chaste Gandhari, who was the daughter of King Subal of Gandhara, followed her husband, seeing that he was going to the Himalayas mountains, which are the delight of those who have accepted the staff of the renounced order, like fighters who have accepted a good lashing from the enemy. Tekst 30. Szlachetna i cnotliwa Gandhari, która była córką króla Subali z Kandaharu albo Gandhary, podążyła ze swoim mężem, widząc, że zamierza on pójść w Himalaje, które są rozkoszą dla tych, którzy przyjęli kij wyrzeczonego porządku życia, niczym wojownicy, którzy przyjęli dobre lanie od wroga. Report. Subalini, or Gandhari, daughter of the King Subal and wife of King Dhritarashtra, was ideal as a wife devoted to her husband. The Vedic civilization especially prepares chaste and devoted wives, of whom Gandhari is one amongst many mentioned in history. Lakshmi Sita Dev was also a daughter of a great king, but she followed her husband, Lord Ramachandra, into the forest. Similarly, as a woman, Gandhari could have remained at home at her father's house, but as a chaste and gentle lady, she followed her husband without consideration. Instructions for the renounced order of life were imparted to Dhritarashtra by Vidura, and Gandhari was by the side of her husband. But he did not ask her to follow him because he was at that time fully determined, like a giant, like a great warrior who faces all kinds of dangers in the battlefield. He was no longer attracted to so-called wife or relatives, and he decided to start alone. But as a chaste lady, Gandhari decided to follow her husband till the last moment. Maharaj Dhritarashtra accepted the order of Vanaprastha at this stage. And at this stage, the wife is allowed to remain as a voluntary servitor. But in the sannyas stage, no wife can stay with her former husband. A sannyas is considered to be that dead man civilly, and therefore the wife becomes a civil widow without connection with her former husband. Maharaj Dhritarashtra did not deny his faithful wife, and she followed her husband at her own risk. Znaczenie. Saubalini, czyli Gandhari, córka króla Subali i żona króla Dhritarasztry, była ideałem żony oddanej swojemu mężowi. Cywilizacja wedyjska specjalnie przygotowuje czyste i oddane żony, spośród których Gandhari jest jedną z wielu wspomnianych historii.
Lakshmidista Devi była również córką wielkiego króla, ale poszła ona ze swoim mężem, panem Ramachandrą, do lasu. Podobnie jako kobieta Gandhari mogła pozostać w domu, czy w domu swojego ojca, ale jako wierna i szlachetna niewiasta podążyła ona za swoim mężem bez zamysłu. I teraz to otrzymał od widoru instrukcję o wyliczonym początku życia. Gandhari była u boku swojego męża. Nie prosił o niej, aby z nim poszła, ponieważ w ten czas był on w pełni zdeterminowany, jak wielki wojownik, który stawia czoło wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwu na polu bitwy. Nie był on już dłużej przyciągany do tak zwanej żony czy krewnych i zdecydował się wyruszyć sam. Ale jako cnotliwa niewiasta Gandhari postanowiła towarzyszyć mu aż do ostatniego momentu. Maharaja Dhritarashtra przyjął porządek Vanaprastha, a w tym stadium żona może pozostać ze swoim mężem jako dobrowolna służąca, ale w stadium sannyasa żadna żona nie może pozostać ze swoim byłym mężem. Sannyasi nie jest uważany za człowieka umarłego dla rodziny i dlatego żona zostaje wdową, bez żadnego związku ze swoim poprzednim mężem. Maharaja Dhritarashtra nie odmówił swojej wiernej żony i podążyła ona za nim na swoje własne ryzyko. The sannyasi accepts a rod as a sign of renounced order of life. There are two types of sannyasis. Those who follow the Mayavadi philosophy, headed by Sripad Sankaracharya, accept only one rod, Ekadanda. But those who follow the Vaishnavite philosophy accept three combined rods, Tridanda. The Mayavadi sannyasis are Ekadanda Swamis, whereas the Vaishnava sannyasis are known as Tridandi Swamis, or more distinctly, Tridandi Goswami, in order to distinguish from the Mayavadi philosophers. The Ekadanda Swamis are mostly fond of the Himalayas, but the Vaishnava sannyasis are fond of Vrindavan and Puri. The Vaishnava sannyasis are Narottamas, whereas the Mayavadi sannyasis are Dhiras. Maharaj Dhritarashtra was advised to follow the Dhira stage, because at that stage, it was difficult for him to become a Narottama. Sannyasi nie przyjmują laskę jako znak wyrzeczonego początku życia. Są dwa typy sannyasinów. Ci, którzy są zwolennikami filozofii Mayavadi, której czołowym przedstawicielem jest Śripada Shankaracharya, przyjmują tylko jedną laskę, Ekadanda, ale ci, którzy są zwolennikami filozofii Vaishnava, przyjmują trzy połączone laski, Tridanda. Sannyasini Mayavadi są Ekadandi Swami, podczas gdy Vaishnava sannyasini są znani jako Tridandi Swami, albo bardziej dobitnie Tridandi Goswami, aby być odróżnionym od filozofów Mayavadi. Ekadandi Swami można głównie spotkać w Himalajach, a Vaishnava sannyasini rezydują głównie we Vrindavanie i w Puri. Vaishnava sannyasini są narottamami, podczas gdy sannyasini Mayavadi są Dhirami. Maharaja Dhritarashtra otrzymał radę podążać śladami Dhirów, ponieważ na tym etapie byłoby trudno dla niego stać się narottamą. So the difference then in the different sannyasis. Tridanda, there are three combined rods. They stand for mind, body, and soul. Są różnego rodzaju sannyasini, Tridandi, oni mają tą laskę złożoną z trzech części i ona odzwierciedla umysł, ciało i duszę. So these three things should be all engaged in the service of Krishna. I te trzy rzeczy powinny być zaangażowane w służbę dla Kryszny. But again, Prabhupada is saying that sannyas is a preparatory stage for becoming a pure devotee. I Śrila Prabhupada także mówi, że sannyasa jest taką wstępnym etapem do tego, by stać się czystym wielbicielem. And he also said that anyone who becomes a pure devotee, he's more than a sannyas. I także mówi, że każdy, kto stał się czystym wielbicielem, jest więcej niż sannyasi. Text 31. Ajata satrukrita maitro hutagnir vipram naitva tila go bhumi ukmaye griham pravishto guru vandanaya nachapasyat pitaro subalim cha. Translation. Maharaj Yudhisthira, whose enemy was never born, performed his daily morning duties by praying, offering fire sacrifice to the sun god, and offering obeisances, grains, cows, land, and gold to the Brahmins.
He then entered the palace to pay respects to the elderly. However, he could not find his uncle or aunt, the daughter of King Subal. Tekst 31. Maharaja Yudhishthira, którego wróg nikt się nigdy nie narodził, spełnił swoje codzienne poranne obowiązki przez modlitwę, oferowanie ognia Bogu Słońca oraz oferowując brahminom swoje honory, zboże, krowy, ziemię i złoto. Następnie wszedł do pałacu, aby oferować swoje wyrazy szacunku starszym. Jednakże nigdzie nie mógł znaleźć swojego wuja i ciotki, córki króla Subali. So we have a simple process. We also have duties to do in the morning, a Mangalarti, chanting Hare Krishna. We should take it seriously. I to jest prosty proces. My także mamy swoje obowiązki z rana. Wstawanie rano, Mangalarati, intonowanie Hare Krishna i należy podjąć się tego poważnie. Purport. Maharaj Yudhishthira was the most pious king because he personally practiced daily the pious duties of the householder. The householders are required to rise early in the morning, and after bathing, they should offer respect to the deities at home by prayer and by offering fuel in the sacrificial fire, by giving the Brahmins in charity cows, lands, gold, etc., and at last offering the elderly members due respect and obeisances. One who is not prepared to practice injunctions prescribed in the Shastras cannot be a good man simply by book knowledge. Modern householders are practiced through different modes of life, namely to rise late and then take bed tea without any sort of cleanliness and without any purificatory practices as mentioned above. The householder children are taken to practice what the parents practice, and therefore the whole generation glides towards hell. Nothing good can be expected from them unless they associate with sadhus unless they associate with sadhus. Like Dhritarashtra, the materialistic person may take lesson from a sadhu like Vidura and thus be cleansed of the effects of modern life. Go ahead. Znaczenie. Maharaja Yudhishthira był najbardziej pobożnym królem, ponieważ osobiście praktykował codzienne pobożne obowiązki przeznaczone dla grihastów. Od grihastów wymaga się, aby wstawali wcześnie rano i po kąpieli oferowali swoje wyrazy szacunku domowym bóstwom, poprzez modlitwę oferowanie ognia, przez rozdawanie wiamocznie brahminom ziemi lub zboża, złota itd. A na końcu oferowanie starszym członkom rodziny odpowiedniego szacunku i pokłonu. Ten, kto nie jest gotów praktykować zaleceń przepisanych w siastrach, nie może być dobrym człowiekiem po prostu przez wiedzę książkową. Współcześnie gospodarze nawykli do innego sposobu życia, mianowicie do późnego wstawania, a następnie wypicia mocnej herbaty, nie przestrzegając żadnego rodzaju czystości i żadnych procesów oczyszczających, o których wspomniano powyżej. Dzieci gospodarzy przejmują zwyczaje rodziców i całe pokolenie wyciskuje się do piekła. Nie można się spodziewać po nich niczego dobrego, dopóki nie obcują z sadu. Tak jak Dhritarashtra, osoby materialistyczne mogą przyjmować nauki od sadu, takiego jak Vidura, i w ten sposób zostać oczyszczonymi ze skutków nowoczesnego życia. Well, this is an interesting point Prabhupada is making, that we cannot be good simply by book knowledge. Tutaj Prabhupada porusza interesujący punkt, że nie możemy być dobrymi osobami jedynie poprzez wiedzę książkową. We meet this class of people, especially in India, Brahmin class. They think because they know the philosophy, that's sufficient, but they have to practice. Spotykamy takiego rodzaju ludzi w Indiach, tak zwaną klasę Brahminów, i oni mówią, że wystarczy poprzez jedynie taką wiedzę książkową wszystko do własnego rozwoju, ale trzeba to także praktykować. We have to practice what we learn in the books. Należy praktykować to, co uczymy się w książkach. So here Prabhupada is giving clear indication what the practice is. We have to rise early, take a bath, chant Hare Krishna. I tutaj jeszcze Prabhupada wyraźnie mówi, czym jest ta praktyka. Należy wstawać wcześnie rano, kąpać się, intonować Hare Krishna. Maharaj Yudhishthira, however, could not find in the palace his two uncles, namely Dhritarashtra and Vidura, along with Gandhari, the daughter of the king Subal. He was anxious to see them and therefore asked Sanjaya, the private secretary of Dhritarashtra. Jednakże Maharaja Yudhishthira nie mógł znaleźć w pałacu swoich dwóch wujów, mianowicie Dhritarashtra i Vidury, razem z Gandhari, córką króla Subali.
Pragnął ich zobaczyć, dlatego zapytał Sanjaję, prywatnego sekretarza Dhritarashtra. So this is the same Sanjaya who heard the Bhagavad Gita being spoken. To jest ten sam Sanjaya, który usłyszał, gdy była wypowiadana Bhagavad Gita. Text 32, Tatra Sanjayam Asinam Papachido Vigna Manasaha Gaval Gane Nas Tato Vido Himsa Chanetrayo. Translation, Maharaj Yudhisthira, full of anxiety, turned to Sanjaya, who was sitting there, and said, "O Sanjaya, where is our uncle who is old and blind?" Tekst 32. Maharaj Yudhisthira pełny niepokoju zwrócił się do Sanjayi, który tam siedział i rzekł: O Sanjayo, gdzie jest nasz wuj, który jest stary i ślepy? Text 33, Ambachahata Putratra Pitrivya Kvagata Surit Api Maya Kita Pragit Ye Hata Bandhu Sabarya Yaya Asam Sammana Samalam Gangayam Dukito Patat. Translation, where is my well-wisher, Uncle Vidura and Mother Gandhari, who is very afflicted due to her son's demise? My uncle Dhritarashtra, who was also very mortified due to the death of all his sons and grandsons. Undoubtedly, I am very ungrateful. Did he therefore take my offenses very seriously and along with his wife drown himself in the Ganges? Tekst 33. Gdzie jest mój dobroczyńca, wuj Vidura i matka Gandhari, bardzo bolejąca z powodu śmierci wszystkich swoich synów? Mój wuj Dhritarashtra był również bardzo przygnębiony z powodu śmierci wszystkich swoich synów i wnuków. Niewątpliwie jestem bardzo niewdzięczny. Czyżby wziął on moje obrazy poważnie i razem ze swoją żoną utopił się w Gangesie? Report, the Pandavas, especially Maharaj Yudhisthira and Arjuna, anticipated the after effects of the battle of Kurukshetra, and therefore Arjuna declined to execute the fighting. The fight was executed by the will of the Lord, but the effects of family aggrievement, as they had thought of it before, had come to be true. Maharaj Yudhisthira was always conscious of the great plight of his uncle Dhritarashtra and Gandhari. Therefore, he took all possible care of them in their old age and aggrieved conditions. When therefore he could not find his uncle and aunt in the palace, naturally his doubts arose, and he conjectured that they may have gone down to the water of the Ganges. He thought himself ungrateful because when the Pandavas were fatherless, Maharaj Dhritarashtra had given them all royal facility to live, and in return, he had killed all of Dhritarashtra's sons in the battle of Kurukshetra. As a pious man, Maharaj Yudhisthira took into account all his unavoidable misdeeds, and he never thought of his misdeeds, the misdeeds of his uncle and company. Dhritarashtra had suffered the effects of his own misdeeds by the will of the Lord, but Maharaj Yudhisthira was thinking only of his own unavoidable misdeeds. That is the nature of a good man and devotee of the Lord. A devotee never finds fault with others, but tries to find his own and thus rectify them as far as possible. Znaczenie. Pandawowie, specjalnie też Maharaj Yudhisthira i Arjuna, przewidzieli następstwa bitwy na polu Kurukshetra i dlatego Arjuna odmówił walki. Walka została stoczona przez wolę Pana, ale efekty rodzinnego zasmucenia, tak jak myśleli o tym przed bitwą, okazały się prawdą. Maharaj Yudhisthira był zawsze świadomy ciężkiego losu swojego wuja Dhritarashtra i ciotki Gandhari i dlatego zaopiekował się nimi troskliwie w ich starości i smutnym położeniu. Kiedy zatem nie mógł znaleźć swojego wuja i cioci w pałacu, w naturalny sposób jego wątpliwości wzrosły i zaczął przypuszczać, że utopili się w wodach Gangesu. Myślał on o sobie jako o niewdzięczniku, ponieważ kiedy Pandawowie byli bez ojca, Maharaj Dhritarashtra zapewnił im wszystkim królewskie wygody życia. On w zamian zabił wszystkich synów Dhritarasztry w bitwie na polu Kurukshetra. Jako pobożny człowiek Maharaj Yudhisthira wziął pod uwagę wszystkie swoje niechybne, karygodne czyny, ale nigdy nie pomyślał o karygodnych wyczynach swojego wuja i jego świty.
Dhritarashtra cierpiał skutki swoich własnych przestępstw przez wolę Pana, ale Maharaja Yudhishthira myślał tylko o swoich nieuniknionych, karygodnych czynach. Taka jest natura dobrego człowieka i bhakty Pana. Bhakta nigdy nie znajduje winy innych, ale próbuje znaleźć swoją własną i w ten sposób skorygować ich tak, jak to tylko możliwe. Oh, this is the quality of the devotee. He's not inclined to find fault with others, but he spends his time trying to improve his own character. To jest cecha wielbiciela, że on nie szuka winy w innych, ale spędza czas starając się poprawić swój własny charakter. So that's difficult because sometimes we do have to find fault as preachers. We have to point out that this person has qualities that are not kind of conducive to my devotional service, so I should avoid him. I to jest czasami trudne, ponieważ jako nauczający musimy czasami szukać błędów innych i na przykład możemy zobaczyć, że ta osoba ma cechy, które nie są odpowiednie do tego, bym z nim obcował. So which text are we on? 34. Now we start. Right, text 34. Pitarya uparat parate pando shravanna surida shishun arakshatam vya sanatana pitriyo kva gatva itaha. Translation: when my father Pandu fell down and we were all small children, these two uncles gave us protection from all kinds of calamities. They were always our good well-wishers. Alas, where have they gone from here? Tekst 34. Kiedy mój ojciec Pandu odszedł, a my byliśmy wszyscy małymi dziećmi, ci dwaj wujowie dali nam ochronę od wszelkiego rodzaju nieszczęść. Byli oni zawsze naszymi dobroczyńcami. Niestety, gdzież teraz odeszli? Text 35. Sutuvacha kripaya sneha vaik kavyat suto virara karsitaha atmeshvaram achakshano na pratya hati pidataha. Translation: Sri Goswami said, because of compassion and mental agitation, Sanjaya, not having seen his own master Dhritarashtra, was aggrieved and could not properly reply to Maharaj Yudhishthira. Tekst 35. Sutta Goswami rzekł, zasmucony faktem, że nie może zobaczyć swojego pana Dhritarashty, Sanjaya, pełen współczucia i mentalnego niepokoju, nie mógł właściwie odpowiedzieć Maharaji Yudhishthirze. Report: Sanjaya was the personal assistant of Maharaj Dhritarashtra for a very long time, and thus he had the opportunity to study the life of Dhritarashtra. And when he saw at last that Dhritarashtra left home without his knowledge, his sorrow had no bound. He was fully compassionate toward Dhritarashtra because in the game of the battle of Kurukshetra, King Dhritarashtra had lost everything, men and money, and at last the king and the queen had to leave home in utter frustration. He studied the situation in his own way because he did not know that the inner vision of Dhritarashtra had been awakened by Vidura, and that therefore he had left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. Unless one is convinced of a better life after renunciation of the present life, one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress or staying out of the home. Znaczenie. Sanjaya był osobistym asystentem Maharaji Dhritarashty przez bardzo długi okres czasu i wskutek tego miał sposobność studiować życie Dhritarashty. Kiedy zobaczył on w końcu, że Dhritarashtra opuścił dom bez niczyjej wiedzy, jego smutek nie miał granic. Był on pełen współczucia dla Dhritarashty, ponieważ w rozgrywce na polu Kurukshetra król Dhritarashtra stracił wszystko, ludzi, pieniądze i w końcu król i królowa opuścili dom w całkowitej frustracji. Studiował on tę sytuację na swój własny sposób, ponieważ nie widział on, że Vidura rozbudził w Dhritarashtrze jego wewnętrzną wizję i że dlatego opuścił on dom w entuzjastycznej pogodzie ducha, aby osiągnąć lepsze życie po opuszczeniu ciemnej klatki pałacu. Dopóki nie przekonamy się do lepszego życia po wyrzeczeniu się obecnego życia, nie możemy utrzymać się w wyrzeczonym porządku życia.
Po prostu przez sztuczny ubiór, czy pozostawanie poza domem. So this verse is there, param just navartate. We have to get a higher taste, otherwise we can't give up the material sense gratification. I ten werset param isztani warta temu, gdyż należy najpierw mieć wyższy smak, żeby być w stanie porzucić te materialne zaangażowanie. But this Krishna consciousness will give us this higher taste. If we take it sincerely, Krishna is in our heart. He'll reciprocate with us in such a way that we'll be inspired to continue with this process. I ta świadomość Kryszny da nam też ten wyższy smak. Kryszna jest w naszym sercu i będzie nas inspirował na tyle, byśmy mogli właściwie kontynuować ten proces. Text 36. Or maybe it's time, huh? Okay, any questions so far? Są jakieś pytania? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my below obeisances. In the one of the previous purport, it is mentioned that gradually after taking the sannyasa, it is a preparatory period for achieving pure devotion. So is it in general procedure that one has to take sannyasa and eventually follow this process? What if someone leaves body before taking sannyas? Pytanie jest No, odnośnie Go ahead. Pytanie jest odnośnie tego, co było w znaczeniu wcześniej mówione, że sannyasa jest takim wstępnym etapem do tego, by być czystym wielbicielem. I czy to dla każdego jest takie konieczne, żeby przejść przez ten etap sannyasy, żeby dojść do tego etapu, czy może co się stanie, jak proszę puścić ciało wcześniej? Well, this is explained in the Gita in the 8th chapter that whatever one's thinking about at the time of death, that stage he'll attain. I to w Bhagavad-Gicie w 8 rozdziale jest powiedziane, że o czymkolwiek myśli ktoś w momencie śmierci, to ten etap osiągnie. So sannyasa is an advantage in the sense that the general tendency is you'll be thinking of your family. I sannyasa jest korzystna, ponieważ ogólną tendencją jest to, by myśleć o własnej rodzinie. If you die at home surrounded by your wife and children, then it's most likely you're going to be thinking of them when you leave the body. Gdy opuścisz ciało otoczone przez żonę, dzieci, to najprawdopodobniej będziesz myślał o nich w momencie śmierci. Then you'll get another family. I wtedy otrzymasz nową rodzinę. This is described in the Bhagavatam also with Paranjana, who was thinking about his wife at the time of death. Then he became a woman in the next life. Jest także opisane w Bhagavatam historia Puranjany, który myślał o swojej żonie w momencie śmierci i następnie stał się kobietą. So anyway, the point is that we can leave our body at home and still go back to Godhead if we're surrounded by devotees who are chanting the holy name and so on. I możemy, gdy opuścimy ciało w domu, otoczeni przez wielbicieli, intonując święte imię, także możemy powrócić do Boga. So this is the special mercy of Lord Chaitanya. We don't have to go through this sannyas ashram. We can become pure devotees from any stage. To jest specjalna łaska Chaitanya Mahaprabhu, że nie musimy przechodzić przez ten ashram sannyasy. Możemy stać się wielbicielem z każdego etapu. So we just have to remember Krishna and never forget him. Po prostu należy pamiętać o Krysznie i nigdy o nim nie zapominać. Then our future is very bright. We'll go to Krishna. I wtedy nasza przyszłość będzie bardzo świetlana i wrócimy do Kryszny. He is explaining this throughout the Gita. Jest to opisane w całej Gicie. Janma karma chame divyam evam yoviti tattva. He says, one who understands me and my birth and activities, how they're transcendental, then he doesn't come back to this material world. Kryszna mówi w tym wersecie, że ten, kto rozumie mnie i moje narodziny jako transcendentalny, ten nie wraca do tego materialnego świata. So everybody can be practiced to remembering Krishna, but generally we have affection for our family. Każdy może praktykować i pamiętać o Krysznie, ale ogólnie mamy uczucie wobec naszej rodziny. Just like Sanjaya, he is like Dhritarashtra was like his family, and now he's feeling disturbed because he left without even talking to him.
Tak jak Sanjaya, dla którego Dhritarashtra był jak rodzina i teraz czuł się zaniepokojony, ponieważ on go opuścił, nic mu nie mówiąc. But if our wife is a devotee and we have, friends are there on our deathbed who are chanting Hare Krishna, then there's every likelihood we can go back to Godhead in this life. Ale jeżeli nasza żona jest wielbicielką i są tam nasi przyjaciele, którzy intonują Hare Krishna, gdy opuszczamy nasze ciało na łożu śmierci, to jest prawdopodobieństwo duże, że wrócimy do domu do Boga. And women also can go back to Godhead in this life. I kobiety także w tym życiu mogą wrócić do domu do Boga. We just should have to remember Krishna. Należy jedynie pamiętać o Krysznie. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Hare Krishna. Dear Maharaj, please accept my humble obeisances. I have two questions connected to today's lecture. The first one is about respect towards elders, especially father who is a non-devotee and who is totally against being, Krishna conscious. So how to show respect in day-to-day, conversation. That's first aspect. And another aspect is... Well, let's take it one at a time. Okay. Do you have to associate with him? Oh, That's- first translate. We should translate. Pytanie jest odnośnie oddawania szacunku osobom starszym, jak na przykład naszemu dziadkowi, ojcu, który nie jest w ogóle wielbicielem, ma bardzo nawet złowrogie nastawienie do wielbicieli. W jaki sposób możemy oddawać mu szacunek w takiej codziennej rozmowie? In other words, we're advised not to associate with those who are non-devotees, who are against Krishna consciousness. But why do you have to associate with them? I też radzi się, by nie przyjmować towarzystwa osób, które nie są wielbicielami i są przeciwko świadomości Kryszny. Więc dlaczego ty musisz mieć jego towarzystwo? I think you have already answered, because now I understand I don't need to associate. I thought it was part of my duty because we're a family and, he expects contact. So I thought it was part of my duty to You're not stay. living in his house. No. Okay, translate. To Maharaj odpowiedział na to pytanie, że ja myślałam, że jest tam obowiązek, by mieć takie bliskie towarzystwo, ale teraz rozumiem, że to nie jest konieczne, żeby z nim tak przebywać. I widzę, że to No, my advice is don't associate with them. I właśnie moja rada jest nie miej jego towarzystwa. Is it the same about, sisters and other relatives if they are not Krishna conscious? Well, if they're against Krishna consciousness, then you should avoid them. Czyli to samo tyczy się siostry i innych krewnych, którzy nie są świadomi Kryszny, ale kwestia jest tego, czy oni są przeciwni świadomości Kryszny, wtedy nie należy z nim się przebywać. Like my family, my mother and sister and brother, they were kind of neutral. They weren't really against me becoming a devotee. So I could associate with them and sometimes give them prasadam and preach to them. They didn't mind. Tak jak w przypadku mojej rodziny, bracia, mamy, oni nie byli przeciwni świadomości Kryszny. Oni akceptowali to, co robię i ja mogę mieć z nimi jakieś towarzystwo, dawać im prasadam i tak dalej. But if they think prasadam is, it's an insult or something, will your father take prasadam from you and eat it? If he knows it's from the temple, no. But if I just make something, like cook something, offer it to Krishna, and then just give it to him as a present, then he will enjoy it. But generally, I'm just to make it more general for everybody to relate. The question is if family members or I've always struggled with this aspect of respect and what is dharmic behavior in consideration to my family and relatives, and what is, just cruelty Okay, to them. translate. Chodzi głównie o to, żeby zrozumieć ten aspekt szacunku w kwestii dharmicznej, jak odnosić się do różnych członków rodziny. Or you can speak in Polish if you like, Mataji. Okay.
Tak, ja tam jeszcze dopytałam o to, jak ogólnie podchodzi do tych kwestii, a odpowiadając na pytanie Maharadża też, czy jak osoby wiedzą, że to jest prasadam, to czy zjedzą, więc często mam tak gdzieś skrywnymi, że jeżeli wiedzą, że to jest prasadam, no to tak niekoniecznie, a ze świątyni, a jeżeli coś ugotuje sama, to tak. But how did you get the name that you have? Who gave you that name? That's thanks to mercy of my mother, Kunti Mataji, and then Trivikrama Swami Maharaj. Because when I was a little girl, my mom, she came across Krishna consciousness, and that brought about, a big Okay. So my question separation in the is family. your mother a devotee now? Yes, of course. I see. Hare Krishna. Go translate. Powiesz, Mataji? Oczywiście, to było pytanie o to, jak to się stało, że ja dostałam imię duchowe i więc odpowiedziałam na to pytanie, że jak byłam małą dziewczynką, to dzięki łasce mojej mamy i Maharadża Trivikramy Swamiego mama trafiła na świadomość Kryszny i my się przyłączyliśmy do tego ruchu, ale to spowodowało pewną separację w rodzinie w cudzysłowie. So how does your mother deal with your father? They have divorced, They have been divorced But I for mean- many, many years. There was But they are- separation and divorce. They don't live together. That's okay, but do they meet? Or they talk? Are they friendly? Not really. My father is absolutely convinced that Krishna consciousness has ruined his life. So he considered this a then sect, I would etc. avoid him. For the most part, you should avoid your father. Okej, więc tutaj było pytanie o to, jak to się stało, jak funkcjonuje rodzina. Więc doszło do separacji, rozwodu. No i ojciec generalnie uważa, że jest to wina świadomości Kryszny i Maharadż tutaj dał taką poradę, żeby w takim przypadku unikać ojca. Any other questions? Jakieś pytanie? Hare Krishna Gurudev, my obeisances. I have a couple of questions. So my first question is about renunciation, as it was stated in the purport, but sometimes we want to have some renunciation and give up everything, but how we can have this confidence that the life will be better? Because from my perspective, I'm just convinced that it could be better. But here in the purport, it's stated that we should be convinced, actually. So how we can be convinced? Okay, translate. Moje pytanie było odnosiło się tutaj do takiego porzucenia wszystkiego, jak w tym komentarzu Śrily Prabhupady, i z jednej strony czasem się chce po prostu się zrzec wszystkiego, wszystko rzucić i zająć się tylko praktyką duchową, ale i jakby jest taka pewność, że to jest dobra droga, ale z drugiej strony tutaj Śrila Prabhupada mówi w komentarzu, że jednak musimy być pewni tego, że to nam w jakiś sposób pomoże, że to będzie pewna ta przyszłość, więc jak to zrozumieć? So we become convinced by when our faith increases. My stajemy się przekonani, gdy nasza wiara wzrasta. The faith increases by associating with those who are more faithful and associating through the Shastra and sadhus, then we can, in Guru, we increase our faith. Wiara wzrasta, gdy mamy towarzystwo osób, które mają większą wiarę, i poprzez to towarzystwo Guru Sadhu Shastra nasza wiara się coraz zwiększa. What are you not convinced about? Może czego nie jesteś przekonana? I'm convinced. Okay, so now take a step in that direction, and we promise you Krishna will reciprocate. Jai. A teraz zrób krok w tym kierunku. My ci obiecujemy, że Krishna ci się odwzajemni. Now the way he reciprocates may not be exactly what you expect, but
if you're a little introspective, then you'll see that this is what Krishna wanted me to do, and I did it, and now I'm in a better position because of that. I to, jak się odzajemni, może nie być to, jak ty tego oczekujesz, ale gdy jesteśmy trochę introspektywni, zobaczymy, że to, co teraz Krishna jakiś odzenia, to jest to właśnie, czego potrzebuje. To jest dla mnie So what najlepsze. was the second question? So the second question is like following question. So if we try to follow all things, all instructions, and do more also, we want to do more, but we see that our actually heart is very weak. So Oh, what? It's very big? heart weak. Heart weak. Our heart is very weak. Yes, so in case of Mhm. some discipline or another things in life, so we see that we are weak, basically. I'm weak. Yeah. So should Okay, we? so that's a humble position. At least you admit you're weak. So Gurudev, should we try to jump up higher than our head? Try to. So in some way to force ourselves to certain activities more, even if we still struggling and feeling this weakness in our hearts, which is really. Okay, that's a good question. You can translate. I miałam takie pytanie takie dotyczące poprzedniego, mniej więcej, jeżeli chcemy tam więcej praktykować, załóżmy, i staramy się być w procesie, ale czujemy, że nasze serce jest bardzo słabe, że my jesteśmy słabi, nie możemy po prostu być zdyscyplinowani i wiele rzeczy się wali, więc czy powinniśmy spróbować jakoś skoczyć powyżej swojej głowy i w jaki sposób się zmuszać do pewnych czynności? So yeah, we can push ourselves somewhat, Możemy się popychać do jakiegoś stopnia, but the problem is the mind. If we push ourselves too much, then the mind may rebel. ale problem jest, że jeżeli bardzo będziemy siebie popychać, to umysł będzie się buntował. But my experience is that if we push ourselves to some degree, at least, then we'll become more satisfied with ourselves. Ale moje doświadczenie jest takie, że jeżeli będziemy popychać siebie przynajmniej do jakiegoś stopnia, to będziemy z siebie bardziej zadowoleni. But of course, association is very important. Ale oczywiście towarzystwo jest bardzo ważne. Just like we advise to come to the kirtan. Tak jak my polecamy, by uczęszczać na kirtany. So we may come and not feel very inspired, but if we just stay near the kirtan and see the others are dancing, others are happy, then there's every likelihood we'll also become inspired to also chant and to dance. Możemy tam nie być od razu zainspirowani, ale gdy widzimy, jak inni śpiewają, tańczą, to także czasem także poczujemy tą inspirację, by śpiewać, tańczyć razem z nimi. I'm looking forward to coming now to have association of so many fired up devotees who like to chant and dance. Teraz już patrzę z nadzieją, żeby tu niedługo przybyć i mieć towarzystwo osób, które tak bardzo lubią tańczyć i śpiewać. Triloka Sundar, you had a question? Hare Krishna, Guru Maharaj. Wait a second, Avilan. Did you have a question, Triloka Sundari? Yes, I have a question, Guru Maharaj. У меня такой вопрос относительно четок. Я вот недавно узнала, что нужно завязывать веревочку маха. Вот когда 8 бусин отсчитываешь, это как бы как гопи. Это вот хотела уточнить, это так было во времена Прабхупады тоже, или это уже какие-то нововведения? Dear Guru Maharaj, I have a question about our japa beat. Recently, I noticed that some devotees use maha thread, piece of thread on 8th beat on japa. It was like that on Prabhupada time, like 8 gopis, 8 beats on japa mala, or not? The whole japa mala was only 8 beats? No. After 8 beat of Japamala, first 8 beats or last 8 beats of Japamala,
devotees put a maha thread, like Yeah, maha that's thread. okay. That's okay. Pytanie We can do zadane- like that. Это pytanie tutaj- нормально, мы можем делать так. Pytanie jest odnośnie koralów japa, że czasami wielbiciele używają tych pierwszych 8 korali i ostatnich korali, jak intonują japa, jako przedstawiciele 8 najważniejszych gopi. Maharaj mówi, że można tak robić. I don't think Prabhupada made a point about it, but if you want to do that, it's okay. Nie pamiętam, żeby Prabhupada poruszał ten punkt, ale jeżeli chcesz tak robić, to jest to w porządku. And Abhimanu had a question? Abhimanu. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Гуру Махарадж, у меня вопросы, это самое, чтобы осознать создание Кришны, осознать Бхагавана, нужно осознать 3 аспекта. Брахман, Параматму и Бхагаван. Могли бы рассказать, каким образом полностью осознать Брахман, полностью осознать Параматму и полностью осознать Бхагавана, верховный личностный объект? Srila Prabhupada says that if you want to understand Krishna, you need to understand Brahman, Paramatma, and Bhagavan too. So how we can understand that aspects of God fully, like Brahman and Paramatma and Bhagavan, how it works? Że Prabhupada powiedział, że aby poznać Krishnę, należy najpierw poznać 3 aspekty Brahman, Paramatma i Bhagavan. No, go ahead. Więc jak możemy dojść do tego rozumienia poprzez poznanie tych 3 aspektów najpierw? If we understand Bhagavan, then the other 2 things will be included. Jak poznamy Bhagavana, to te 2 inne rzeczy będą w tym zawarte. You can read about this, chapter 2, excuse me, Canto 1, chapter 2, text number 11. Można to poznać w kanto 1, rozdziale 2 i tekst 11. If you read that verse, and then Prabhupada explains in the purport. I gdy przeczytasz ten werset, Prabhupada to mówi w znaczeniu. Who knows that verse? Kto zna ten werset? Vedanta tattva vidyas Brahmaeti Paramaeti Bhagavaneeti Sabdhite. That God is known in 3 different features, but Bhagavan is the complete whole. Ten werset mówi, że najwyższy Pan znany jest w 3 aspektach, ale Bhagavan jest największą, pełną całością. Okay, it's already too late. We spoke so much. Jest już tak późno, tak dużo mówiliśmy. So we'll meet again Sunday. Spotkamy się w niedzielę znowu. Or no, Friday, right? Piątek. W piątek. Friday. Okay, and then I'll be seeing many of you soon. All glories to Srila Prabhupada. Jai. Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev. Trivikrama Swami. Hare Krishna. Hare Krishna.